Cześć, minął już rok, jak w sumie nie umiem się zatrzymać. Tak dobrze się jeździ. No i przydałoby się powiedzieć co nieco na temat Floygów. Naprawdę dobrze mi się jeździ, więc zabieram się do pracy. Obejrzyjcie ten materiał. Zapraszam. Cześć, nazywam się Arek i od ponad 10 lat popularyzuję jazdę na nartorolkach terenowych. Właśnie dlatego po dekadzie jazdy postanowiłem przesiąść się na karbonowe Floygi. Najnowszy wynalazek od Toyotera, twórcy marki Skyke. Sama nazwa Floyg nawiązuje do lekkości, bo potocznie z niemieckiego Floyg to latać. I powiem wam, że właśnie ta lekkość obok wysokiej odporności na nacisk była tym, co mnie najbardziej kusiło. Wyobrażałem sobie, że dzięki niskiej wadze pokonywanie wielu kilometrów będzie czystą przyjemnością, a ta większa nośność da mi pewność, że sprzęt wytrzyma naprawdę wiele. Dzisiaj po przejechaniu na nich ponad 3000 km mogę wam powiedzieć, że doświadczeń mam co niemiara. Zacznijmy od materiału. Karbon jest naprawdę fantastyczny. Choć na początku, jak każdy, miałem pewne myśli dotyczące odporności w trudnym terenie, kamienie, nierówności. Wiecie jak to jest. Jednak zaufanie do kunsztu od Toyotera szybko te obawy rozwiało. Floygi udowodniły swoją niezwykłą trwałość. Przez ponad dekadę jeździłem na różnych modelach i przyzwyczaiłem się do pewnych rozwiązań, jak na przykład dodatkowy przegub w śródstopiu w modelu Skyke V9 Tour. Floygi Talus Go, które wybrałem, stawiają na bardziej bezpośrednie przeniesienie siły. Początkowo wymagało to ode mnie pewnej adaptacji, ale szybko zrozumiałem, jak ta cecha przekłada się na precyzję i niesamowitą dynamikę jazdy. Coś, co z czasem doceniłem niezwykle mocno. Mój model Talus Go zamówiłem na oponach 200/30, licząc na wyjątkowe wrażenia związane z prędkością. Producent zapewnił też, że bez problemu mogę założyć opony 200/50, które są dla mnie kluczowe w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym, ze względu na ich terenowy bieżnik. I tu zaczęła się moja fascynująca podróż w odkrywaniu pełni możliwości Floygów. Pierwsze kilometry na oponach 200/30 były intensywnym procesem adaptacji. Floygi w tej konfiguracji okazały się sprzętem niezwykle precyzyjnym, wymagającym od użytkownika doskonałej techniki i stabilności. Uczyłem się tej specyfiki, by zrozumieć, czy to kwestia opon, czy konstrukcji. Zmiana na opony 200/50 przyniosła natychmiastowe poczucie komfortu i kontroli, które pozwoliły mi w pełni docenić lekkość i zwinność karbonowej ramy. To było to. Miałem lekki, zwinny sprzęt, na którym czułem się super. Na oponach 200/50 jeździłem praktycznie cały kolejny rok, ale myśl o potencjale opon 200/30 nie dawała mi spokoju. Z większym doświadczeniem i czuciem nartorolek postanowiłem do nich wrócić. Zrozumiałem, że te opony uwalniają pełen potencjał Floygów, gdy użytkownik dysponuje odpowiednio przygotowanym silnym stawem skokowym. Poświęciłem trochę czasu na wzmocnienie kostek na balancerze i odkryłem Floygi na nowo. Jazda na oponach 200/30 totalnie mnie zachwyciła. Bez większego wysiłku naprawdę floygowałem, latałem, szybko, lekko, bo to prawie 300 gramów mniej niż na oponie 200/50. To doświadczenie pokazało mi, jak wyrafinowanym i czułym sprzętem są Floygi, nagradzającym użytkownika zaangażowanego w rozwój. Na potwierdzenie tego zachwytu kupiłem nawet drugi model, najnowszy Floyg Talus Pro, na oponach 150 mm. Ale póki co najchętniej wybieram Talusy Go na oponach 200/30. Wracając do całokształtu. Nawet przy euforii z oponami 200/50 przez cały okres użytkowania adaptowałem się do braku ruchomej pięty, którą tak polubiłem w Skyke V9 Tour. Ale waga i możliwości, jakie otworzyły przede mną karbonowe Floygi, wynagradzały wszystko. Po pewnym czasie przestałem je oszczędzać. Jeździłem bezkompromisowo, wszędzie. Kamienie, lasy, szutry, patyki, piachy i asfalty. Chciałem sprawdzić ich granice. Minął rok intensywnego użytkowania, a ja mam wciąż te same porysowane, trochę zużyte, ale wciąż dające tą samą niesamowitą frajdę nartorolki Floyg. Jednym z aspektów, który pokazuje unikalne podejście od Toyotera do personalizacji sprzętu, jest sposób regulacji i dopasowywania do łydki. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów Floyg stawia na minimalizm wagowy.
Otto wyjaśnił mi, że w razie potrzeby precyzyjnego dopasowania element okalający łydkę wykonany z zaawansowanych kompozytów można delikatnie i kontrolowanie formować. Przyznam, że początkowo ta koncepcja, biorąc pod uwagę filigranową budowę i wartość sprzętu, wydawała mi się odważna. Jednak jak się później okazało, jest to świadectwo zarówno niezwykłej wytrzymałości materiałów, jak i możliwości precyzyjnego dostrojenia nartorolek. Prawdziwy test tej umiejętności przeszedłem po zawodach. Coś się zmieniło w prowadzeniu jednej nartorolki. Po konsultacji z Otto i analizie doszedłem do wniosku, że to właśnie ten element wymagał korekty. Stosując się do zaleceń producenta, przystąpiłem do precyzyjnego formowania. Proces ten, choć wymagający wyczucia, pozwolił mi przywrócić idealną charakterystykę prowadzenia. Dzisiaj już wiem, że aby to poprawić, należy ramę wygiąć w tę stronę, w którą cię wychyla. To cenna wskazówka wynikająca bezpośrednio z innowacyjnej konstrukcji Floygów i wiedzy samego Otto. Ta możliwość tak precyzyjnej ingerencji to coś, co wyróżnia ten sprzęt. Kolejnym niuansem są dwa elementy po bokach pięty. To przykład minimalistycznego, ale niezwykle efektywnego designu Floyg, gdzie forma idealnie podąża za funkcją, minimalizując wagę. Choć mogą wydawać się niepozorne, ich rola w zapewnieniu komfortu i precyzyjnego trzymania pięty jest kluczowa. Oswajając się z tym, jak genialnie zostały wykonane nartorolki Floyg, od początku na ogromny plus zasługiwały znane ze Skyków, ale udoskonalone w montażu łożyska jednokierunkowe. Łożyska jednokierunkowe w każdym kole, co jest opcją, ale którą gorąco polecam. Odczuwanie niższa waga, która robi ogromną różnicę, lepsza kontrola dzięki nowej, przemyślanej konstrukcji, niesamowita dynamika dzięki sztywności karbonu. Co do łożysk, sposób ich adaptacji z ramą został uproszczony i wzmocniony. We Floygach walec w kole jest dłuższy, przebiega od ramy do ramy, eliminując adaptery znane ze Skyk. To możliwe dzięki niezwykłej nośności karbonu, aż 150 kg. Otto mógł dzięki temu zrezygnować z elementów, które w aluminiowych Skykach rozkładały siłę nacisku, jednocześnie oszczędzając na wadze. Łożyska w każdym kole. Początkowo miałem obawy, czy to nie będzie kłopotliwe. Okazało się to niezwykle pomocne, bez żadnych wad. Od samego początku nic się z nimi nie dzieje, a na podjazdach, czy to na zawodach, czy nad jeziorem Garda, dają realną przewagę. Karbonowa konstrukcja to przede wszystkim niska waga i niezwykła sztywność. Jedno i drugie robi robotę. Długie wycieczki są lżejsze, a reakcja na ruch jest natychmiastowa. Sztywność karbonu nadaje nartorolkom lepszy rytm i szybsze odbicie. Dla porównania, Floyg Talus Go na oponie 200×30 to tylko 1948 gram. Ten sam model na oponie 200×50 to 2229 gramów. Podobne wartości spotkamy w Skykach na kołach 150 mm, co pokazuje, jak lekki jest Floyg przy większych kołach. Ciekawostką jest też symetryczny uchwyt za łydkę w kształcie litery U, co przekłada się na lepszą kontrolę. Podsumowując, zanim kupiłem Floygi, zastanawiałem się po co, skoro mam świetny Skyk V9. Chciałem lżejszego modelu na oponie 200 mm, idealnego na trudniejsze warunki. A teraz po ponownym odkryciu opon 200×30 mam jeszcze więcej frajdy z tej lekkości i prędkości. I wiecie co? Jestem absolutnie zachwycony. Nie rozczarowałem się. Polecam, ale zdecydowanie tym, którzy są gotowi na sprzęt tej klasy i potrafią wykorzystać jego pełen potencjał. Użytkownikom, którzy jeżdżą intensywnie, mają solidne doświadczenie i świadomie pracują nad techniką oraz siłą stawu skokowego, aby w pełni cieszyć się dynamiką oferowaną przez Floygi. Zanim wydacie trochę ponad 1800 euro, warto może pokorzystać z modeli Skyk V9 na oponie 150 mm, by poczuć przedsmak lekkości i dynamiki, a potem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcecie więcej? Potem, po takim doświadczeniu, odpowiecie sobie na pytanie, czy chcecie więcej, czy macie już wystarczająco. Co ważne, chcę zaznaczyć, że ten materiał nie jest sponsorowany. Nartorolki terenowe Floyg Otto sprzedaje osobiście ze swojego sklepu floyg.com. Niestety nie można ich kupić u mnie w sklepie crossskating.pl. Trochę nad tym ubolewam, ale wiem, z czego to wynika. Każdy model terenowy Floyg jest personalizowany pod wagę, wzrost i predyspozycje co do stylu jazdy. Każdy model Otto wykonuje własnoręcznie. To prawdziwa manufaktura.
Jeżeli kochacie ten sport, chcecie mieć sprzęt prosto spod ręki legendy, wynalazcy nartorolek terenowych Otto Edera, to kupujcie Floygi. Nie zawiedziecie się. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że co nieco Wam przybliżyłem. Polecam subskrybować nasz kanał crossskating.pl na YouTube, zaglądać na nasz Facebook i Instagram. Dołączajcie do przepięknej aktywności, jaką jest jazda na nartorolkach terenowych. A jeśli macie pytania, zapraszam Was do kontaktu telefonicznie, mailowo lub osobiście. Tutaj, w naszym sklepie w Tychach przy ulicy Żółkiewskiego 101. Do zobaczenia na trasie.